Cześć i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest koniugacja czasownika. Dzisiaj poznacie wszystkie 3 koniugacje w języku polskim w czasie teraźniejszym. Zaczynamy. Jeszcze zanim przejdziemy do pierwszej koniugacji, mam dla Was istotną informację, ważną informację, że w języku polskim nie możemy rozpoznać po końcówce bezokolicznika, do jakiej koniugacji należy dany czasownik. Więc musimy to pamiętać. Musimy uczyć się tego na pamięć, kiedy znamy już pierwszą osobę i drugą osobę, wtedy już jest łatwiej. Ale z mojego doświadczenia wiem, że po jakimś czasie staje się to dla Was bardzo naturalne. Moi uczniowie po jakimś czasie, widząc dany czasownik, nie mają problemu z wyborem odpowiedniej końcówki. Na początku koniugacja esz. Jest to koniugacja z dużą ilością czasowników nieregularnych i z dużą ilością zmian. Ale na początku zaczniemy od rzeczy regularnych, od końcówek w tej koniugacji. W pierwszej osobie, czyli ja, jest to końcówka e. Tutaj możemy zobaczyć czasownik pisać. Pierwsza osoba pisze. Druga osoba liczby pojedynczej, końcówka esz. Piszesz. Następnie trzecia osoba, zawsze to będzie końcówka e, czyli pisze, na przykład on, ona pisze. I liczba mnoga, końcówka my, piszemy. Następnie wy piszecie, końcówka cie. I trzecia osoba, oni, one piszą, końcówka on. Tutaj, jak możecie już zauważyć, mamy jeszcze dodatkową literę z. Następnie czasownik chcieć, chce, końcówka e, chcesz, końcówka esz, chce, końcówka e, chcemy, końcówka my, chcecie, końcówka cie i chcą, końcówka on. I przechodzimy do pewnych zmian. Końcówki zostają te same, ale mamy pewne zmiany w środku naszego czasownika. I na początku mamy dosyć dużą grupę czasowników z końcówką ować. Co się dzieje tutaj? Tą część owa zamieniamy w uj, a następnie dodajemy nasze końcówki, czyli esz, emy, ecie i on. A więc pracować w pierwszej osobie to pracuje. Druga osoba pracujesz. Trzecia on, ona pracuje. Liczba mnoga pracujemy, pracujecie i pracują. Tak, musimy pamiętać tutaj, że zawsze kiedy widzimy ten czasownik z końcówką ować, to zawsze tą część owa zamieniamy w uj, a potem dodajemy naszą końcówkę osobową. Inne czasowniki z tą końcówką to na przykład interesować się, planować, dyskutować, podróżować. Następnie przechodzimy do końcówki, do czasowników z końcówką awać. Co się dzieje tutaj? Tą część awa zamieniamy na aj, a następnie dodajemy naszą końcówkę osobową. I tutaj mamy czasownik wstawać. Pierwsza osoba to wstaje, wstajesz, wstaje, liczba mnoga, wstajemy, wstajecie i wstają. Jak możecie zobaczyć, końcówki zawsze są te same. Tutaj mamy tylko tę zmianę aj, awa na aj. Inne czasowniki z taką końcówką to na przykład dawać, wydawać, sprzedawać, zostawać i tak dalej. Następnie
mamy czasowniki jednosylabowe. Co się dzieje tutaj? W czasownikach jednosylabowych dodajemy dodatkową literę J. Czyli czasownik myć w pierwszej osobie to myję, ja myję. Ty myjesz, on, ona myje, my myjemy, wy myjecie i oni, one myją. Innym czasownikiem jednosylabowym z tej koniugacji byłby czasownik pić. Pije, pijesz, pije, pijemy, pijecie i piją. Przechodzimy teraz jeszcze do kilku czasowników nieregularnych, które należą do tej koniugacji. To będą czasowniki iść, jechać, brać i móc. I na początku mamy czasownik iść. Pierwsza osoba to idę. Ty, druga osoba, idziesz. On, ona idzie. My idziemy. Wy idziecie i oni, one idą. Proszę zauważyć, że w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej mamy ten sam wzór, jakby tę samą regułę. Tutaj jest tylko D, natomiast w środku, czyli dla ty, on, ona, my i wy mamy DZI, mamy dzi. I to musimy zapamiętać, bo to funkcjonuje też w reszcie czasowników nieregularnych. Zawsze pierwsza osoba i trzecia osoba liczby mnogiej będą miały ten sam wzór, natomiast druga, trzecia liczby pojedynczej i pierwsza i druga liczby mnogiej będą miały ten sam wzór. Następnie czasownik jechać. Pierwsza osoba ja jadę, ty jedziesz, on, ona jedzie, my jedziemy, wy jedziecie i oni, one jadą. I tutaj też możemy to zauważyć, o czym mówiłem przed momentem, przed chwilą, czyli jadę i tak samo w trzeciej jad, tutaj on. I w drugiej, trzeciej, pierwszej i drugiej mamy DZI, dzi. Kolejny czasownik to czasownik brać. Pierwsza osoba biorę, druga osoba bierzesz, trzecia bierze, następnie my bierzemy, wy bierzecie i oni, one biorą. I na koniec jeszcze czasownik móc. Pierwsza osoba mogę, druga osoba możesz, następnie może, możemy, możecie i oni, one mogą. I tutaj też możecie zauważyć tę samą zasadę, czyli pierwsza osoba i trzecia osoba liczby mnogiej są takie same, natomiast w środku mamy inny wzór dla ty, on, ona, my i wy. I przechodzimy do kolejnej koniugacji. Jest to koniugacja isz albo isz. Tutaj nasze końcówki to dla pierwszej osoby końcówka ja lubię, ty lubisz, a czasami jest to końcówka isz, na przykład uczysz. Za chwilę będę wyjaśniać, kiedy mamy końcówkę isz, a kiedy mamy końcówkę isz. Następnie w trzeciej osobie usuwamy ostatnią literę z bezokolicznika i tak powstaje trzecia osoba, czyli tutaj będzie lubi, następnie liczba mnoga, końcówka my dla pierwszej osoby, lubimy, wy lubicie, końcówka cie i trzecia osoba, końcówka on, lubią. I kolejny czasownik to czasownik chodzić. Jak możecie zauważyć, końcówka jest taka sama, jest to idź.
ale mamy pewną zmianę. W pierwszej osobie jest to chodzę. Końcówka jest taka sama, ale nie mamy tego i. Następnie dla ty jest to już chodzisz, czyli to i wraca, następnie chodzi, chodzimy, chodzicie. Tutaj też wszędzie mamy i, ale w trzeciej osobie liczby mnogiej znowu to i nam znika, usuwamy i jest tylko chodzą. A więc jaka jest zasada? Kiedy to i jest zawsze, a kiedy musimy je usuwać w pierwszej osobie i w trzeciej osobie liczby mnogiej. I już tłumaczę. Kiedy czasowniki kończą się na bić, na przykład robić, albo na mić, na przykład karmić, nić, na przykład ranić, fić, na przykład trafić, pić, na przykład kupić, albo wić, na przykład łowić, wtedy to i zostaje we wszystkich osobach. W reszcie końcówek, w czasownikach z innymi końcówkami, to i usuwamy w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej, na przykład chodzić, albo palić, albo płacić. Następny czasownik to czasownik uczyć. Ja uczę, ty uczysz, on, ona uczy, my uczymy, wy uczycie i oni, one uczą. Jaka jest tutaj zasada? Kiedy zamiast isz mamy końcówkę isz i y dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. W ten sposób odmieniamy czasowniki z spółgłoskami funkcjonalnie miękkimi. Już pokazuję Wam listę tych spółgłosek. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Proszę zauważyć, że w pierwszej osobie i w trzeciej osobie liczby mnogiej musimy usunąć dwie litery, czyli nie tylko cie, ale też y usuwamy, czyli nie uczy ale uczę. I przechodzimy jeszcze do czasowników nieregularnych w tej koniugacji. Mamy tutaj dwa, musieć i jeździć. Na początku czasownik musieć. Ja muszę, ty musisz, on, ona musi, my musimy, wy musicie i oni, one muszą. I proszę zauważyć, że tak jak zawsze pierwsza osoba i trzecia osoba mają ten sam wzór, czyli tutaj mamy dodatkową literę Z. I następnie czasownik jeździć, ja jeżdżę, ty jeździsz, on, ona jeździ, my jeździmy, wy jeździcie i oni, one jeżdżą. Tak samo pierwsza osoba i trzecia osoba ten sam wzór, czyli żdż. Natomiast tutaj w drugiej, trzeciej, w pierwszej i drugiej liczby mnogiej mamy ździ. I jeszcze jedna grupa, czasowniki jednosylabowe. Tutaj mamy czasownik spać. Ja śpię, ty śpisz, on, ona śpi, my śpimy, wy śpicie i oni, one śpią. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy ekstra literę i. I przechodzimy już do ostatniej koniugacji. Jest to koniugacja ms. Tutaj mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ ta koniugacja jest najłatwiejsza. Tutaj jest bardzo mało zmian i nieregularności. Zaczynamy od końcówek. Tutaj w pierwszej osobie mamy inną końcówkę niż w poprzednich dwóch koniugacjach, bo jest to końcówka m. I w drugiej osobie jest to końcówka sz, szy.
Następnie w trzeciej osobie to, co musimy zrobić, to usunąć ostatnią literę, czyli tu będzie mieszka. Następnie końcówka my, mieszkamy. Zauważcie, że ta końcówka jest wspólna dla 3 koniugacji, tak samo jak końcówka dla wy, cie, czyli mieszkacie. Tę końcówkę też mamy we wszystkich 3 koniugacjach i w trzeciej osobie mamy też końcówkę on, ale nie tylko on, tutaj mamy dodatkową literę ją, więc to jest nasza końcówka. Więc ona nie jest taka sama jak w poprzednich 2 koniugacjach. Tutaj mamy jeszcze jeden czasownik regularny, z tym, że mamy inną końcówkę w bezokoliczniku, ale reguła jest taka sama. Ja umiem, ty umiesz, on, ona umie, my umiemy, wy umiecie i oni, one umieją. I jeszcze na koniec chciałbym Wam pokazać 2 czasowniki, a może 3 z pewnymi zmianami. Jest to czasownik mieć. Co się dzieje tutaj? Tutaj tak naprawdę musimy usunąć te wszystkie 3 litery, następnie dodać a i następnie dodać naszą końcówkę osobową, czyli mam, masz, ma, mamy, macie i mają. I jeszcze czasownik jeść. Co mamy tutaj? Tu usuwamy te 2 litery i dodajemy naszą końcówkę osobową, czyli ja jem, ty jesz, on, ona je, my jemy, wy jecie, ale oni, one jedzą. Mamy tutaj pewną zmianę, mamy dz, dzy. I mamy jeszcze jeden czasownik, który odmienia się tak samo. Jest to czasownik wiedzieć. Czyli to by było wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie i wiedzą. I to już wszystko na dzisiaj. To już wszystko, jeśli chodzi o koniugację w języku polskim. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych 3 koniugacjach, jak się czujecie z nimi, czy jest to dla Was łatwe, czy macie jakieś wątpliwości. Pamiętajcie, że jeśli po filmie zostały jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to zawsze możecie pytać w komentarzach. Bardzo dziękuję na koniec za obejrzenie tego filmu. Bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, subskrypcji, bo jest to dla mnie bardzo pomocne w rozwoju kanału. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejną niedzielę. Cześć!